Wyobraź sobie, że ruszasz w podróż do UK, jesteś już na lotnisku, bilet i paszport w kieszeni i stoisz z bagażami przy stanowisku odprawy i nagle słyszysz: bardzo mi przykro, ale nie mogę nadać pana bagażu ani wydrukować karty pokładowej. I nie dlatego, że się spóźniłeś, nie dlatego, że masz w bagażu coś niedozwolonego, tylko dlatego, że brakuje ci tej jednej małej cyfrowej rzeczy. ETA. W 2026 roku w Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada no permission, no travel. Nie masz tego jednego cyfrowego dokumentu, to nie polecisz na wyspy. Koniec, kropka. Mimo że ETA obowiązuje już od jakiegoś czasu, to wciąż wielu ludzi dowiaduje się o tym dopiero na lotnisku. W dzisiejszym filmie powiem Ci, co się zmieniło w tym roku i jak ogarnąć temat bez stresu, a pod koniec tego filmu dowiesz się też, dlaczego system, który miał ułatwić życie, może stać się największą zmorą dla turystów. Zapraszam do oglądania. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy system ETA raczkował, w necie krążyły różne legendy o tak zwanych szczęściarzach. Być może i ty słyszałeś historię, jak komuś udało się prześlizgnąć przez granicę na pałę, dlatego że trafił na pogranicznika, który przymknął oko na brak ETY w paszporcie. Niestety, to już sine vrati. 25 lutego 2026 Wielka Brytania oficjalnie domknęła system. Od tamtego dnia brytyjski Home Office jest bezwzględny dla podróżnych z całego świata, a algorytm na lotnisku w ciągu zaledwie kilku sekund sprawdzi twoje uprawnienia, zanim w ogóle zdążysz położyć twój bagaż na taśmie. Żeby sprawa była jasna, to nie jest kolejny film na temat ETA, bo mam już na ten temat całą serię i w razie czego odsyłam do linka na dole w opisie i w przypiętym komentarzu. To jest raczej instrukcja przetrwania w rzeczywistości, gdzie no permission, no travel jest szczelny jak nigdy dotąd. Te stare sztuczki i liczenie na farta nie działają. A co działa? Obejrzyj ten film do końca. Zanim przejdziemy do tego, jak się odprawić online lub też na lotnisku, ustalmy najważniejsze. Czy ty w ogóle potrzebujesz ETA? W 2026 roku zasady są już wykrystalizowane, ale mimo to one nadal wzbudzają mnóstwo emocji. Kto musi mieć ETA? Każdy, kto wjeżdża do UK w celach turystycznych, odwiedzin urodziny, znajomych czy na krótkie spotkania biznesowe i korzysta z ruchu bezwizowego. Dotyczy to absolutnie każdego, od niemowlaka po seniora. Jeśli zatem lecisz gdziekolwiek na wyspy, bez aktywnej ETA nie przejdziesz odprawy. A kto jest zwolniony? Tutaj sprawa jest prosta. Przede wszystkim posiadacze brytyjskich i irlandzkich paszportów oraz osoby z wizami, np. pracowniczymi lub studenckimi. Ale najważniejsza grupa dla nas to posiadacze statusu osiedleńca, czy jak kto woli settled albo pre-settled status. Jeśli masz któryś z tych statusów, to nie potrzebujesz ETA. Natomiast tutaj pojawia się największa pułapka nowego systemu, ponieważ twój status jest połączony cyfrowo z twoim paszportem w systemie rządowym UKVI. Jeśli w ostatnim czasie wymieniłeś swój paszport i nie zaktualizowałeś swoich danych na koncie rządowym UKVI, to dla systemu linii lotniczej jesteś zwykłym pasażerem bez prawa wjazdu na wyspy. Jaki jest efekt? System zażąda od ciebie ETA, której nie masz, bo tak naprawdę jej nie potrzebujesz i zablokuje twoją kartę pokładową. Dlatego pamiętaj, brak konieczności posiadania ETA nie zwalnia cię z obowiązku posiadania porządku w cyfrowych dokumentach. A jeśli masz status osiedleńca, stały lub tymczasowy, twoim kluczem jest aktualny sharecode i paszport dopięty do twojego konta UKVI. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ETA, nagrałem na ten temat całą serię filmów, a linka do niej znajdziesz na dole w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Skoro już wiesz, czy potrzebujesz ETA, przejdźmy teraz do konkretów, które w 2026 roku potrafią zrujnować niejeden budżet i kalendarz. Opłata za wniosek wynosi 16 funtów i ta kwota wydaje się niewielka, no chyba że musisz ją pomnożyć przez kilkuosobową rodzinę. Ale pamiętaj, że ta opłata jest bezzwrotna i jeśli z jakiegoś powodu twój wniosek zostanie odrzucony, to te pieniądze przepadają, a ty musisz zapłacić ponownie. Największą zmianą w 2026 roku jest to, jak te wnioski są przetwarzane. Zapomnij o urzędniku, który przegląda twoje zdjęcie. Teraz twoim losem zarządza algorytm AI. System w ułamku sekundy krzyżuje twoje dane z bazami Interpolu, historią przekraczania granic UK oraz twoimi poprzednimi wnioskami wizowymi. W oficjalnym komunikacie mowa jest o 72 godzinach oczekiwania na decyzję. I tutaj pojawia się pułapka, w którą może wpaść tysiące osób, bo zakładając, że twój profil jest czysty, to decyzję dostaniesz już po 15 minutach i wszystko przebiega szybko, gładko i bezboleśnie. Natomiast jeśli system wyłapie jakąkolwiek nieścisłość, na przykład literówkę w twoim nazwisku, zdjęcie o złych parametrach, czy też fakt, że jakiś czas temu przekroczyłeś termin pobytu o zaledwie 1 dzień, twój wniosek automatycznie zostanie przekierowany do tak zwanej manualnej weryfikacji.
W 2026 roku kolejka do ludzkiego urzędnika jest gigantyczna. Taka weryfikacja może trwać nie 3 dni, ale nawet 3 tygodnie. Dlatego moja rada na ten rok: składaj wniosek minimum 14 dni przed lotem. Kupowanie biletów i składanie wniosku o ETA na 48 godzin przed wylotem to dzisiaj hazard. I tu najważniejsza przestroga dotycząca ważności dokumentu. ETA jest ważna przez 2 lata, ale pod jednym warunkiem, że nie wymieniasz paszportu. Mimo to niektórzy nadal uważają, że jeśli ETA jest ważna powiedzmy jeszcze przez rok, to można na niej jechać z nowym paszportem. No niestety nie można, bo nowy paszport to nowy numer seryjny, a dla brytyjskiego systemu to nowa tożsamość. A w momencie odbioru nowego paszportu twoja stara ETA nie jest już ważnym dokumentem, a staje się bezwartościowym ciągiem znaków. Zanim przejdziemy dalej, krótka autopromocja. Jeśli wybierasz się do UK i szukasz praktycznych informacji, takich jak gdzie i jak bukować loty i noclegi oraz jakich rozwiązań używać, aby nie przepłacić, zachęcam Cię do pobrania bezpłatnego e-booka pod tytułem Podróż do UK – Co należy wiedzieć. Linka znajdziesz na dole w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A jeśli uważasz ten film za fajny, ciekawy i wartościowy, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Wielkie podziękowania dla Kamila za wsparcie mojej twórczości wirtualną kawą. Przy okazji, jeśli Ty chcesz też wesprzeć moją twórczość, linka do Buy Me Coffee znajdziesz także na dole w opisie i w przypiętym komentarzu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Zanim jednak klikniesz wyślij w aplikacji i zanim udasz się na lotnisko, musisz zrozumieć, że ty nie kupujesz od tak sobie dokumentu, tylko ty tworzysz własny cyfrowy profil podróżnego. I to jest ten moment, w którym wiele osób popełnia błąd, który wychodzi dopiero przy odprawie. Kluczem do wszystkiego jest zdjęcie biometryczne. Po tegorocznych zmianach systemy na lotniskach są tak wyczulone, że jeśli twoje zdjęcie w ETA zostało zrobione w słabym świetle, na tle domowej szafy, albo jest zwykłym selfie z ręki, twoja podróż do UK nie pójdzie gładko i raczej masz gwarantowane problemy. Nawet jeśli jakimś cudem dostaniesz maila z potwierdzeniem wniosku, to przy próbie odprawy online algorytm może odrzucić twoją twarz, bo nie będzie jej mógł dopasować z danymi z twojego paszportu. To jest ten krytyczny punkt styku. Formalność spotyka się z technologią. Jeśli twoja biometria w systemie ETA jest niskiej jakości, linia lotnicza nie da ci karty pokładowej w aplikacji lub też dostaniesz tymczasową kartę pokładową. Zostaniesz odesłany do okienka, żeby człowiek fizycznie porównał twoją twarz z dokumentem. Dlatego też traktuj swój wniosek o ETA jak wizytę u fotografa, bo to, co przejdziesz w aplikacji teraz, determinuje to, czy na lotnisku od razu przejdziesz do bramki, czy też utkniesz w kolejce do wyjaśnień. Pamiętaj, że w 2026 roku twój bilet to tak naprawdę twoja twarz, a jeśli twój profil jest niespójny, to dla systemu po prostu nie istniejesz. Ogarnąłeś już ETA? Moje gratulacje. Masz już swój cyfrowy klucz, teraz musisz wiedzieć, jak go użyć, aby system cię nie odrzucił. Bo w 2026 roku proces odprawy to nie tylko wybór miejsca przy oknie, to moment, w którym twój paszport rozmawia z serwerami w Londynie. Zacznijmy od odprawy online. To twój najważniejszy test. Po zalogowaniu się do aplikacji linii lotniczej system poprosi cię o dane paszportowe. Obecnie większość przewoźników ma zintegrowane skanery dokumentów. Co prawda już o tym wspominałem wcześniej, ale przypomnę, że musisz użyć tego samego paszportu, do którego przypisana jest ETA. Jeśli w międzyczasie wymieniłeś dokument, bo stary stracił ważność, twoja odprawa zostanie zablokowana. A to dlatego, że ETA jest przypisana do numeru paszportu. Jeśli dane się zgadzają, system w tle wyśle zapytanie do brytyjskiego Home Office. Jeśli dostanie zielone światło, wygeneruje kartę pokładową, a jeśli nie, zobaczysz komunikat o konieczności stawienia się do odprawy na lotnisku. A co jeśli odprawiasz się na lotnisku lub nadajesz bagaż? Tutaj sprawa jest jeszcze bardziej rygorystyczna. Podchodzisz do stanowiska odprawy, pracownik skanuje twój paszport i czeka. Dosłownie kilka sekund, podczas których system sprawdza twój status. Po tegorocznych zmianach pracownik lotniska nie ma już możliwości obejścia braku ETA. Jeśli przy twoim nazwisku pojawi się czerwona flaga, system fizycznie blokuje wydruk kwitu bagażowego i karty pokładowej, a twoja podróż do UK
zawiśnie na włosku. Warto pamiętać o tej jednej złotej zasadzie. Zawsze miej ze sobą potwierdzenie przyznania ETA, obojętnie czy to na papierze, czy też na telefonie. A dlaczego? Bo w razie jakichkolwiek problemów systemowych, a umówmy się, że technologia lubi czasem spłatać figla, ty masz jedyny namacalny dowód na dopełnienie formalności i urzędnik może wtedy próbować zweryfikować twój status ręcznie. No a w najgorszym wypadku twoja podróż może się zakończyć, zanim tak naprawdę się zacznie. Jeśli udało ci się przejść odprawę i wsiąść do samolotu, to już połowa sukcesu za tobą. Teraz czas na finał, czyli lądowanie w UK. W 2026 roku lotniska w Wielkiej Brytanii to niemal w pełni zautomatyzowane twierdze, a twój cel to przekroczyć granicę w kilkanaście sekund bez konieczności rozmawiania z jakimkolwiek urzędnikiem. Jak to działa w praktyce? Systemy bramek elektronicznych e-Gates są teraz w pełni zintegrowane z bazą danych ETA oraz UKVI. Kiedy wkładasz paszport do czytnika na Heathrow czy Stansted, kamera biometryczna skanuje twoją twarz i w ułamku sekundy sprawdza, czy masz aktywną ETA lub status osiedleńca. Jeśli wszystko się zgadza, bramka otwiera się bez słowa. To jest ta magia technologii, o którą walczyłeś, wypełniając wnioski minimum 2 tygodnie wcześniej. Ale uwaga, tutaj pojawia się najważniejsze ostrzeżenie, o którym wspominałem na początku filmu, bo automatyzacja w żadnym wypadku nie zwalnia cię z posiadania dokumentów. Wprost przeciwnie. Jeśli z jakichś powodów elektroniczna bramka cię odrzuci, a może się tak stać, powodów jest co najmniej kilka, ale niech będzie, że system miał chwilowy przestój, to wtedy trafiasz na urzędnika i wtedy też nadchodzi moment prawdy. Bo urzędnik raczej nie zapyta cię, jak się masz, tylko poprosi o dowody. Jeśli masz status, najlepiej mieć pod ręką share code, bo jak go nie masz, a urzędnik pójdzie ci na rękę i zechce go dla ciebie wygenerować, to tak czy owak tracisz cenny czas i nerwy. Zatem nie polecam. Natomiast jeśli jesteś turystą, musisz udowodnić, że faktycznie nim jesteś. Brytyjska Straż Graniczna kładzie ogromny nacisk na to, by ETA nie była nadużywana do nielegalnej pracy. Dlatego zawsze, ale to absolutnie zawsze miej w telefonie lub też na papierze potwierdzenie przyznania ETA, a także rezerwację noclegu i twój bilet powrotny, ponieważ jeśli nie masz któregoś z tych dokumentów, a w szczególności tego pierwszego, to nie musi, no ale w praktyce może oznaczać szybką ścieżkę do deportacji pierwszym wolnym lotem. Pamiętaj, że bramki elektroniczne to ma być w teorii wygoda, ale twój cyfrowy status musi mieć solidne poparcie w faktach. I jeśli ty masz wszystko w porządku w swoich papierach, to faktycznie twoja podróż do UK będzie przyjemna. Natomiast jeśli tylko liczysz na farta, to obawiam się, że nowy system AD2026 bardzo szybko i brutalnie cię zweryfikuje. W 2026 roku zasady gry są już jasne. System No Permission No Travel stał się faktem i nie pozostawia najmniejszego pola do popisu osobom nieogarniętym i tym, którzy liczą na stare dobre jakoś to będzie. Teraz albo masz zielone światło w systemie, albo twoja podróż do UK skończy się już na stanowisku odprawy. Przy okazji małe wyjaśnienie w kwestii nazewnictwa, bo na każdym kroku słyszę, że Brytyjczycy wprowadzili wizy. Prawda jest taka, że ETA to nie jest wiza, mimo że wielu osób tak ją uparcie nazywa. Choć z drugiej strony, niech im tam będzie. Ale faktem jest, że podczas odprawy online w aplikacji linii lotniczej swój status ETA zaznaczasz w polu opisanym właśnie jako e-wiza. I niby, że technicznie to nie jest to samo, ale jednak systemowo twoja ETA ląduje w tym samym worku. A czy samo ogarnięcie ETA jest trudne? No to już kwestia indywidualna, bo jeśli masz paszport, 16 funtów i 10 minut na wypełnienie wniosku z wyprzedzeniem, to powinna być czysta formalność. Natomiast jeśli obudzisz się z ręką w nocniku na lotnisku, no to tu już może być dramat. I teraz najważniejszy mit, bo w necie aż huczy od haseł, że UK zamknęło granice. I ktokolwiek tak mówi, to albo nie ma pojęcia, albo celowo straszy. Faktem jest, że granice UK nie są zamknięte, tylko cyfrowo uszczelnione. Wielka Brytania nie wyrzuciła kluczy do drzwi, tylko wymieniła tradycyjne zamki na nowoczesne czytniki danych biometrycznych. A jeśli ty masz ten dodatkowy cyfrowy klucz, to twoja podróż do UK AD2026 faktycznie będzie łatwa, szybka i przyjemna. Wystarczy, że wyrobisz ten dodatkowy klucz, zanim wyjdziesz z domu i to odpowiednio wcześniej. W tym miejscu przypominam, że możesz pobrać nową, zaktualizowaną wersję darmowego e-booka pod tytułem Podróż do UK, co należy wiedzieć, a linka znajdziesz na dole w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Zachęcam Cię również do obejrzenia mojej serii pod tytułem Podróż do UK, a linka do niej znajdziesz także na dole w opisie, w przypiętym komentarzu
oraz w prawym górnym rogu ekranu. W następnym filmie opowiem Ci, jak nowy system No Permission, No Travel spisał się podczas mojego niedawnego pobytu w Polsce, a konkretnie podczas mojego powrotu do Londynu. Zatem jeśli nie chcesz przegapić tej opowieści, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. A tak w ogóle wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca oraz za ewentualne wsparcie mojej twórczości. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!